Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a tutaj wystaje jakiś dziwny, różowy ogon. Co to jest? To jest mała myszka, a może to szczurek? Taki szczurzy ogonek jest. A moja koleżanka powiedziała, że jak takiego szczurka by spotkała, to by się go nie bała. Więc to dzisiaj dziergamy małą myszkę, małego szczurka, więc zobaczmy, co będzie nam potrzebne. Ok, więc dzisiaj potrzebujemy przede wszystkim szydełko 3,5 mm, ale oprócz tego dzisiaj będziemy używać także drugiego szydełka i jest to 2,5 mm. Oczywiście ono nie jest obowiązkowe, ale ja będę Wam pokazywała, jaka jest różnica przerobienia tej samej włóczki szydełkiem o 1 mm mniejszym. To będziemy używać do ogona, żeby on był właśnie taki ściślejszy, taki mniejszy, ale nie zmniejszając przy tym ilości oczek. No oczywiście włóczka przede wszystkim głównie biała, bo nasza myszka szczurek będzie biała z różowymi łapkami, ogonem i noskiem. Do tego kawałek także niebieskiej włóczki i to będą źrenice przy oczach, a przy oczach będzie także nam potrzebny kawałek czarnego kordonka, żebyśmy nadali taki fajny kształt tym oczom. Oczywiście ostre nożyczki do obcinania włóczki, igła tępa, taka, która nam nie pokuje palców. Ona będzie potrzebna do przyszycia, do zrobienia nosa i do wyszycia oczu. Nie zapominam oczywiście o wypełnieniu. Jest to kulka silikonowa, rurka silikonowa. Możecie ją znaleźć w wypełnieniach do poduszek albo konkretnie w pasmanterii. Po prostu jest to wypełnienie do maskotek. No i co jeszcze? I jeszcze znacznik. U mnie znacznik zazwyczaj to jest kawałek kordonka. Przekładam go sobie z rzędu na rząd i ostrość nie łapie, jest, ale można oczywiście używać takiego zwykłego, z tym, że jego trzeba przekładać co rząd, wyjmować, wkładać, wyjmować, wkładać i myślę, że to jest bardziej uciążliwe niż po prostu przekładanie sobie kordonka, a później wyciągnięcie go jednym ruchem. Mamy wszystko? A nie mamy wszystkiego, ponieważ jeszcze potrzebne są nam oczy, oczęta. U mnie będą to bezpieczne oczy 8 mm. Do tego mam jeszcze oczywiście zaciski i wszystko oczywiście pokażę, jak będziemy je zakładać. O, tu mam jeszcze takie zaciski, takie grzybki, które zakładamy. Oczywiście pokażę, jak takie oczy zamontować. To teraz już mamy wszystko wszyściutko, więc zaczynamy. Ok, bierzemy oczywiście białą włóczkę do ręki i zaczynamy robić ciałko. Zaczynamy je od Magic Ringa. Często padają pytania w komentarzach, fajny tutorial, ale co to jest ten Magic coś tam, jak to zrobić i w ogóle co to jest? Magic Ring, odnośnik jest tutaj zawsze u góry. Dodatkowo możecie go znaleźć oczywiście na playliście lekcje szydełkowania i tam Magic Ring ma swój własny filmik. A teraz przechodzimy. Magic Ring z 6 półsłupków na początek. Pięć i hopka. Mamy to. O! Mamy, to jest to. Już myślałam, że nie ta część włóczki mi się tutaj zarzuciła. Ściągamy i jak policzymy, to jest 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zakładamy znacznik, ponieważ maskotka będzie robiona tak zwanym ślimakiem. Dlaczego ślimakiem, a nie zamykane każdy rząd oddzielnie? A to dlatego, że przy ślimaku nie zostaje nam ślad z każdego zamkniętego rzędu. Jak ja to mówię, taka blizna, bo każdy zamknięty rząd po prostu będzie widoczny, a przy ślimaku płynnie przechodzimy do kolejnego rzędu i nie musimy się o to martwić, bo po wyjęciu znacznika po prostu jest gładka struktura i po prostu tego nie widać. Ok, kolejny rząd to jest dodawanie w każdym, czyli w każdym z tych oczek z 6 robimy 2 półsłupki, czyli dodajemy. I w ten sposób z tych 6 półsłupków, tak, to pierwsze oczko często lubi się tutaj zapodziewać i być mniej widoczne, więc w każdym z 6 półsłupków robimy
w każdym z 6 oczek robimy 2 półsłupki. Dzięki temu z 6 zrobi nam się 12. To ostatnie. O, dobra. I teraz jak policzymy, to jest 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tyle właśnie miało być. Kolejny rząd to jest również dodawanie. Hopka. Przerzucamy znacznik. Widzicie? Raz przekładam go z tyłu do przodu, a teraz jest z przodu i będzie przełożony do tyłu właśnie, żeby zrobił nam tutaj taką linijkę i dzięki temu wiem, że ta wystająca nitka to zawsze jest zakończenie parzystego rzędu, a to prawda, bo zakończyliśmy właśnie rząd drugi. Ok, i teraz robimy dodawanie co drugie oczko, czyli w pierwszym jest zwykły półsłupek, 1, a w kolejnym oczku już są 2 półsłupki i tak na przemian 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dzięki temu znowu dodajemy 6 oczek, a nie, tak jak było to poprzednio, nie podwajamy, czyli nie dodajemy 12, tylko 6. I spotykamy się na końcu rzędu. Pamiętamy 1, dodawanie, 1, dodawanie. Ok, mamy teraz aktualnie 18 oczek w rzędzie i znowu robimy dodawanie, z tym, że teraz robimy je nie co drugie, tylko co trzecie, czyli w pierwszym robimy półsłupek, w drugim robimy półsłupek, a dopiero w trzecim robimy dodawanie, czyli znowu 2 półsłupki w jednym oczku. I powtarzamy ten schemat do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, 2, czyli dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie, albo jak kto woli, 1, 1, 2, 1, 1, 2. I spotykamy się na końcu rzędu. Ok, aktualnie w rzędzie powinny być 24 oczka i teraz robimy ostatni rząd dodawania, czyli tak jak wcześniej było 2 zwykłe i dodawanie, tak teraz będą 3 zwykłe. Co to oznacza? Czyli w pierwszym jest półsłupek, w drugim oczku jest półsłupek, w trzecim oczku też jest półsłupek, a w czwartym są 2, czyli właśnie to nasze dodawanie. I tak powtarzamy do końca rzędu, czyli półsłupek, 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 dodawanie, półsłupek, 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 dodawanie i tak do końca rzędu i tam się właśnie spotykamy. Ok, jak widać skończyliśmy nieparzysty rząd, czyli 2, 4, 5 rząd i teraz 6, 7 oraz 8 to są rzędy, jak ja to zawsze nazywam, rzędy powtarzania. Czyli jeżeli teraz mamy tutaj 30 oczek w rzędzie, tak przez 6, 7 i 8 rząd powtarzamy, czyli ani nie dodajemy, ani nie odejmujemy, po prostu robimy wszystkie oczka pojedynczymi półsłupkami, tak żeby w 6, w 7 i w 8 rzędzie było po 30 oczek, po 30 półsłupków i spotykamy się właśnie na końcu rzędu 8. Tam będziemy już trochę schodzić, żeby zrobić kształt tego ciałka, naszego szczurka, naszej myszki. No, więc powtarzamy 30 oczek w 6, 7 i w 8. Więc spotykamy się na końcu rzędu 8. Ok. 8 rzędów za nami i teraz zaczynamy jakby zmniejszać tutaj tą powierzchnię, czyli w tym rzędzie będziemy odejmować. I jak to robimy? Robimy 3 półsłupki w oddzielnych oczkach, czyli 1, 2 i 3. I teraz 4 oczko za przednią nitkę i 5 oczko też za przednią nitkę, no o. Łączymy w jeden półsłupek, czyli odejmujemy. Oczywiście więcej o odejmowaniu jest tutaj w filmiku, który udostępniam w rogu. Macie tutaj zakładkę i tam właśnie jest dodawanie i odejmowanie oczek. Dlatego ja tu tak na szybko pokazałam. Więc jeszcze raz. 1, 2, 3, a trzecie, a raczej 4 i 5 łączymy w jeden półsłupek i dzięki temu odejmujemy właśnie jedno oczko. I tak powtarzamy do końca rzędu, czyli 3 półsłupki i odejmowanie. I tam się spotykamy.
Ok, 6 odjęte, czyli teraz mamy w rzędzie 24 oczka i w rzędzie 10, 11 oraz 12 robimy znowu nasze magiczne powtarzanie, czyli po 24 półsłupki w każdym z tych 3 rzędów i spotykamy się na końcu rzędu 12. Tam jeszcze zrobimy 2 końcowe rzędy i przejdziemy do kolejnej części ciała tego naszego małego, słodkiego zwierzaczka, czyli jeszcze raz 10, 11 i 12 rząd robimy bez odejmowania, bez dodawania, czyli równo po 24 półsłupeczki i spotykamy się na końcu rzędu 12. Ok, 12 rzędów za nami i teraz robimy ostatnie 2 rzędy, czyli 13, 14 i to są 2 rzędy odejmowania. Czyli teraz robimy odejmowanie co trzeci, czyli pierwsze półsłupek, drugie oczko półsłupek, a trzecie z czwartym łączymy za przednią nitkę i przetwarzamy, przerabiamy, nie przetwarzamy, przerabiamy jak jeden półsłupek. Dziwnie to zabrzmiało, stwierdzam. Ok, czyli jeszcze raz pokazuję półsłupek w pierwszym, półsłupek w drugim, a trzecie oczko za przednią nitkę z czwartym, za przednią nitkę przerabiamy jak półsłupek i dzięki temu odejmujemy jedno oczko. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, odejmowanie, półsłupek, półsłupek, odejmowanie i tak tutaj to zazwyczaj dzieje się razy 6 w rzędzie według tego schematu, który tutaj przerabiamy. Ok, czyli spotykamy się na końcu rzędu. Ok, i ostatni rząd, ostatnie nasze tutaj odejmowanie, to jest odejmowanie co drugie, czyli robimy w pierwszym oczku półsłupek, a drugie oczko z trzecim oczkiem łączymy, odejmując tak jak było to wcześniej. Właśnie mi uciekło, tak. Hopka, o. I jeszcze raz, jeden półsłupek, zwykły, a drugie i trzecie oczko łączymy w jeden i oczywiście powtarzamy to do końca rzędu. Ok, tak zrobione ciałko wypełniamy i obcinamy włóczkę, ale jak daleko, tak żeby tutaj spokojnie po obwinięciu 2 razy brzegu, hopka, mam tu tak, raz obwijam, drugi raz obwijam, ze znacznikiem akurat mi razem idzie i kawałek dalej, bez problemu sobie obcinam i tyle włóczki spokojnie mi wystarczy, hopka. I wiem, że po przyszyciu do przyszycia na pewno nie zabraknie mi włóczki. Wiem, że to się wydaje niewiele, ale uwierzcie mi, że tyle wystarczy. Na końcu możemy sobie jeszcze zrobić oczko ścisłe, tak żeby tutaj sobie jakby zakończyć. Biorę, wyciągam, ściskam i to później można wypełnić. Znacznik już można wyciągnąć, bo nie jest nam do niczego potrzebny. I teraz się zabieramy za głowę. Ok, do głowy też bierzemy oczywiście biały kolor i znacznik. I tak samo, dokładnie tak samo zaczynamy Magic Ring z 6 półsłupeczków. I 6, tak? Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Ściągam, zakładam znacznik i tak samo jak było to wcześniej, przerabiam każde oczko 2 półsłupkami, tak żeby z tych 6 początkowych zrobiło nam się 12, czyli 2 półsłupki w każdym oczku. Tutaj coś mi się nitka rozdzieliła, takie rzeczy się zdarzają, to jest normalne. O, mamy to. I jest 12. Dla upewnienia można zawsze powiedzieć 2, 4,
6, 8, 10 i 12. Kolejny rząd to znowu dodawanie. Musimy jednak troszkę tutaj zrobić wielkość tej głowy. I tak jak było to przy ciałku, jest to jeden półsłupek, a w drugim oczku dodawanie, czyli znowu na przemian. Jest półsłupek i 2 półsłupki w jednym oczku, czyli właśnie dodawanie. Raz i 2 w jednym. I tak na przemian i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, jak widać nieparzysty rząd skończony, czyli zaczynamy rząd czwarty i czwartym też jest dodawanie, ale to już spokojnie jest ostatnie dodawanie. Więc teraz robimy 2 półsłupki zwykłe, czyli w pierwszym oczku półsłupek, w drugim oczku półsłupek, a w trzecim dodawanie. I powtarzamy oczywiście to do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie i tu też tak do końca. Ok, po tym ostatnim dodawaniu, teraz przez kolejne 5 rzędów, czyli 5, 6, 7, 8 oraz 9 rząd, robimy powtarzanie, czyli w każdym z tych rzędów robimy po 24 półsłupki i spotykamy się już na końcu rzędu 9. Tam będziemy kształtować tą naszą głowę dalej. No i to tyle. Więc spotykamy się na końcu rzędu 9. Pamiętamy, nie dodajemy, nie odejmujemy, powtarzamy po prostu po 24 półsłupki w każdym kolejnym rzędzie, aż do rzędu 9 i tam się spotykamy. Ok, 10. rząd to już odejmowanie, no bo tutaj będziemy schodzić, żeby zrobić jej nosek. Więc pierwsze odejmowanie to są 2 półsłupki. Hopka, hopka, czyli pierwsze oczko półsłupek, drugie oczko półsłupek, a trzecie oczko z czwartym oczkiem łączymy i powtarzamy ten schemat do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, odejmowanie do końca rzędu. Tak robimy na przemian i tak się spotykamy. Ok, 10 rzędów za nami, ale przed nami jeszcze sporo odejmowania. Kolejny rząd jednak już będzie troszkę inaczej odejmowany, bo nie będziemy odejmować 6, a będziemy odejmować tylko 3 oczka w całym rzędzie. I jak to robimy? Robimy 4 półsłupki. 3, 4 i teraz łączymy 5 z 6 i powtarzamy to jeszcze 2 razy. Ja tu troszkę przyspieszę. I 5, 6 znowu łączymy. Ok. Teraz przed nami jeszcze 2 dziwne odejmowania. Dlaczego dziwne? No bo robimy je nawet nie jakimś takim schematem jak teraz, tylko przerabiamy półsłupki i dopiero na samym końcu mamy odejmowanie. Przerabiamy 9 półsłupków. Raz. I 9. I dopiero na końcu robimy tutaj odejmowanie. Mamy 6, więc będziemy łączyć pierwszy z drugim, trzeci z czwartym i 5 z 6. W ten sposób zrobimy 3 odejmowania pod rząd, czyli pierwszy z drugim za przednie oczka, hop, drugi, trzeci znaczy z czwartym też za przednie oczka i ostatnie, czyli 5 oczko i 6 oczko i łączymy i odejmujemy. I teraz będziemy odejmować w kolejnym rzędzie bardzo podobnie, z tym, że dotknęłam tutaj mikrofon, z tym, że teraz robimy tylko 6 półsłupków. I 6
I tak jak było to wcześniej, na samym końcu robimy 3 odejmowania, czyli pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, piąty z szóstym. I mamy to. Ok, no i teraz musimy założyć oczy naszej myszce, naszemu szczurkowi. W jaki sposób? Patrzymy, gdzie mamy ten dół, bo ten dół to będzie taka charakterystyczna część, taki charakterystyczny kształt na głowie. No i oczy muszą być po prostu po przeciwnej stronie, ponieważ to będzie jakby dół, a wtedy tu zrobimy górę. W którym miejscu wkładamy nasze oczy? Przede wszystkim oczy, mówiłam, to jest 8,5 mm. To są takie bardzo, bardzo niewielkie oczy. I teraz sprawdzamy sobie, gdzie mamy rząd 8, czyli 2, 4, 6, 8. Tu jest skończony rząd 8, czyli to jest jakby początek tego naszego 8 rzędu i to jest 9. I między 8 a 9 rzędem właśnie wkładamy te oczy. Hopka, tutaj włożę pierwsze oczko. A drugie zrobię z przestrzenią, z odległością jakby 7 przestrzeni. Co to oznacza? Że jeżeli tu mamy oko, to ja sobie sprawdzam, ono jest wbite tutaj i to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli oczko drugie idzie tutaj. Hop, sprawdzam, tak. I teraz oczywiście zanim zablokuję te oczy i już włożę tą tylną część, to jeszcze sobie rozłożę tą głowę i sprawdzę, czy faktycznie w dobrym miejscu te oczy mi się tutaj usadowiły, no bo jak już założę te blokady w środku, to nie będzie wyjścia i będą musiały tak zostać. Więc sobie sprawdzam, najlepiej sobie uwypuklam całą stronę, całą tutaj głowę, no i sprawdzam, czy faktycznie to jest zupełnie pod spodem od oczu. Hop, hop, tu jest pięknie, tu jest właśnie ten dół, gdzie najbardziej odejmowaliśmy. Jest idealnie. Więc odwijam do tego oka. Gdzie ono tu jest? O, hopka. O, jest na lewej stronie. Biorę moją małą zatyczkę. Jak widać, oko ma takie ząbki, więc trzeba włożyć tą zatyczkę w taki sposób, żeby przeszło przez jeden chociaż ząbek. O, mamy to. Przy drugim oku robimy oczywiście dokładnie to samo. To jest też dobry moment, żeby włożyć tutaj wypełnione do tej głowy i ja szybko to zrobię. Ok, głowa wypełniona, więc możemy zrobić ostatni tutaj rząd odejmowania i robimy to co drugie oczko. Czyli pierwsze to jest półsłupek. Oczywiście znacznik mi przeskoczył magicznie, ale to już teraz tak za chwilę będzie wyjmowany. I drugie z trzecim oczkiem łączymy w jeden półsłupek i tak do końca rzędu. Hopka. I mamy tutaj nasz zrobione. Ok. W jaki sposób teraz zakończamy? Obcinamy kawałek dalej, bo to nie będzie tutaj żadna część do przyszycia. Wyciągamy. Tutaj możemy już odłożyć. Bierzemy igłę. Nawlekamy. I łapiemy ostrość i zamykamy. Jak zamykamy? Tutaj mamy 6 oczek i przez każdy z tych oczek musimy przejść igłą. Czyli raz, 2 i 6. Bierzemy, ciągniemy i mamy zamknięte. Hopka. Na razie musi jeszcze ułożyć, ale będzie ok. I teraz to możemy sobie przewlec i gdzieś schować. Na przykład tutaj pod ucho, które będzie przyszywane później.
Ta nitka może sobie pójść, później ją zwiążemy z inną nitką. Pamiętajmy, żeby już nie naciągnąć tutaj za mocno, żeby nam tutaj to nie zniknęło. Ok, znacznik wyjmujemy i możemy od razu sobie tutaj wyszyć nosek. W jaki sposób robimy wyszycie noska? Oczywiście bierzemy już kawałek różowej włóczki i zgubił mi się początek, a tutaj jest ok. Zaraz będziemy więcej jej używać do łapek, ale na razie obcinamy sobie kawałek. Znając życie, i tak za dużo obcięłam. Nawlekamy i pamiętając, że górę mamy tu, gdzie oczy są bliżej, bierzemy, możemy sobie wbić się od dołu, wychodzimy na części tej już zupełnie końcowej, to jest nasz nosek. Hop, zostawiamy niewielką ilość i przeszywamy. Myślę, że to jest tak z 10 razy takie przeszycie, żeby powstał pełen nosek. Robimy to w różnych miejscach. No, tutaj ta nitka muszę ją trzymać. O, jak widać, powstaje nam po wielokrotnym przeszyciu, tak żeby wszystkie te przestrzenie tutaj najlepiej zniknęły, żeby to się całe zapełniło. I ostatnie, myślę, że już będzie to wbicie. Hop. I mamy tutaj ostatnie wbicie, przebicie się w dół i wracam do tej pierwszej nitki, bo ona pomoże mi jakby to tutaj schować i zakończyć. One muszą wychodzić dokładnie z tego samego miejsca, z tej samej przestrzeni tutaj, ponieważ teraz je związujemy i robimy supełek. Hopka. Raz i dwa. O, nawet za mocno widać już od razu. Się tutaj zniekształciła głowa. O, jest lepiej. I wbijam się igłą w to samo miejsce, jak już zrobię supełek, przeciągam i pociągam. I powinna mi tutaj się ładnie schować. Jak widać, nie ma już naszego supełka, czyli jest ok. Tą drugą nitkę robię dokładnie to samo. Tutaj się mogę wbić, nawlekam. O. I przeciągam. W tym miejscu nie ma śladu po tym, że tu wychodziły, a te po prostu lekko naprężam, obcinam. To samo robię z drugą. Naprężam, obcinam i co robi? I zniknęła. Jej tu nie ma. Jest tylko ta biała, która nam została, ale ona jakby tutaj nie przeszkadza. Ok, od razu jeszcze ta nitka może nam się przydać do tego, żeby te oczy nam tu ustawić, o których mówiłam tutaj, że trzeba je ustawić. Czyli weźmiemy i je tak trochę ściśniemy w środku. I jak to robimy? Wbijam się nad okiem. To jest ta nitka, którą tu zamykałam przed chwilą, koniec. I wyciągam i obok się wbijam. Jakby nie jakoś super daleko, ale żeby nie było w to samo miejsce. I dokładnie to samo robię z tej strony. Wbijam się nad okiem. Przeciągam obok gdzieś. Wbijam. No, wbijam. Ok. I mogę wyjść jakby na szczycie głowy. I teraz ściągam. Uwaga. Widzicie to? One się powinny dość równomiernie ustawić. Nie wiem, czy nawet nie za mocno. Jak widać, od razu zmienia nam się cały kształt głowy, jak naciągnęliśmy to, prawda? Ok. Tutaj one wtedy się ładnie palcami można je ułożyć i już ta głowa wygląda inaczej. Tu sobie przeciągnę gdzieś indziej, tak po skosie, wyjdę. Później ta nitka zostanie przyszyta w podobny sposób, jak zszywaliśmy te różowe od noska. Nie wiem, czy nie za płytko zrobiłam ten nos, ale to zawsze można poprawić. Ok, więc mamy głowę. Zabieramy się teraz za uszy i łapki, a zszywać będziemy na samym końcu.
Ok, zostając jeszcze tylko przy białym kolorze, na razie bez różowego, zrobimy uszy. Uszy oczywiście robimy razy 2. Ja pokażę jedno ucho, ale drugie robi się dokładnie tak samo co do najmniejszego oczka. I zaczynam Magic Ringiem z 6. I 6. Ściągam znacznik i to co wcześniej, czyli dodaję w każdym oczku, tak żeby z tych 6 zrobiło mi się 12. Ok, mam 12, no to teraz zróbmy z tego 18, czyli dodajemy. W pierwszym jest zwykły półsłupek, a w drugim dodawanie. I tak na przemian zwykły, dodawanie, spotykamy się na końcu rzędu. Ok, kolejny rząd to też dodawanie i tak naprawdę na tym dodawaniu już zakończymy. Nie będzie już większe, czyli w pierwszym półsłupek, w drugim oczku półsłupek, a w trzecim oczku 2 półsłupki, czyli właśnie dodawanie i tak powtarzamy do końca rzędu. Czyli półsłupek, półsłupek, dodawanie, spotykamy się na końcu rzędu. Ok, na końcu robimy rząd powtarzania, czyli powtarzamy te 20 znaczniku. 24 półsłupeczki w całym rzędzie i tam się spotykamy, zaraz złożymy. Pokażę Wam, jak je złożyć i ukształtować. Ok, po przerobieniu tego rzędu mamy już jakby obraz naszego ucha. No, jest płaskie i okrągłe, no i tyle. I co teraz robimy? Teraz sobie składamy na pół to ucho i łączymy pierwsze tutaj oczko z jakby przedostatnim tutaj, czyli jak na pół złożymy, to akurat sobie przewlekamy. Ten znacznik można sobie tutaj odrzucić już. I jak widzicie, jak złożę, to wbijam się hop, w taki sposób, no ostrości, o. I przez obydwie warstwy przeciągam, robię oczko ścisłe i robię to jeszcze raz, czyli jeszcze raz wbijam, no, o, jeszcze raz wbijam, jeszcze raz przeciągam i mam. Na końcu robię oczko łańcuszka i ściskam je i zostawiam sobie kawałek do przyszycia. Hopka. Wyciągam znacznik. Tą nitkę można wziąć igłą i po prostu ją przewlec tutaj przez te oczka, tak żeby ją schować. Ja na razie sobie tego tak wcisnę. Hop. I mamy. Oczywiście takie uszy robimy 2 sztuki. Ja tu już mam drugą sztukę też zrobioną. Jak widać, są dokładnie takie same. Więc mamy uszy, mamy wypełnioną głowę, mamy ciałko, którego jeszcze nie wypełniłam. No to brakują nam jeszcze łapki i ogon, więc teraz weźmiemy różową włóczkę do ręki. Ok, mamy róż. Łapeczki są mega proste. Wszystkie 4 są identyczne, więc jakby pokazując jedną, pokazuję Wam od razu wszystkie. I co robimy? Oczywiście Magic Ring z 6. I 6. Hopka. Ściągam. Zakładam znacznik i teraz robię 2 rzędy powtarzane. Czyli mam 6 oczek, więc w kolejnym rzędzie to będzie drugi, bo Magic Ring zawsze liczę jako pierwszy rząd, czyli drugi i trzeci rząd to też jest 6 oczek. I ja wiem, że to jest dość niewygodne, bo to jest bardzo małe kółeczko do przerobienia, ale nie dodajemy, nie odejmujemy, po prostu przerabiamy 6 oczek w kolejnych 2 rzędach.
Ostrości, łap się. Okej, mamy 6 oczek w 3 rzędach, czyli mamy skończony 3. rząd. I teraz zmieniamy kolor. W jaki sposób to robimy? Tu trzeba wyjąć, tak żebyśmy mieli tylko jakby połowę półsłupka. Czyli tylko mam taki moment. Tej nitki nie narzucam, bo ta nitka będzie już biała. Czyli tu dorzucam kolor biały, który mi się gdzieś zaplątał. O. Hop, po prostu składam go na pół i narzucam i przeciągam. Tu sobie na razie trzymam, żeby to mi w żaden sposób nie uciekło. O, jak widać, bardzo łatwo to zgubić, czyli już się tutaj przesuwało. I dalej zaznaczam znacznikiem rząd, przerzucam sobie go do przodu i zaczynam kolejny rząd. I to już jest rząd 4. I do rzędu 7 włącznie przerabiamy to samo dalej, ale już kolorem białym. Czyli 4., 5., 6. i 7 rząd. Przerabiamy po 6 oczek i tam się właśnie spotykamy. Widzicie, już jest na biało, teraz będzie kolejny rząd szedł. Wszystkie 6 do końca rzędu 7 i tam się spotykamy. Ok, łapeczka skończona i tutaj możemy tak obciąć więcej różowej włóczki, czyli możemy to sobie aż tak tutaj zgiąć trochę tą łapkę i wyciąć tą część różowej włóczki. Hopka. Widać, jak ją rozprostujemy, to po prostu nie widać. A tutaj zrobić sobie oczko ścisłe na końcu. Hopka. I kawałek dalej także odciąć włóczkę. Takie łapeczki oczywiście robimy sztuk 4. Tutaj jeszcze wyciągam. Wyciągam też znacznik. I łapeczka gotowa. Takie robimy łapeczki 4. A teraz jeszcze przejdźmy do ogona. Ok. Ogonek jest cały różowy, więc już tutaj mam włóczkę, ale zmieniłam szydełko na to mniejsze, na 2,5 mm. Dlaczego? Ponieważ ogon będzie bardziej zwarty, będzie ciut jakby szczuplejszy niż łapki, a wystarczy, że użyjemy mniejszego szydełka, bo jakby mniej oczek nie będziemy robić. Będzie tak samo jak wcześniej, czyli 6 oczek w rzędzie, czyli Magic Ring tutaj z 6. Ok, ja już mam tutaj 2, 4, 6 Magic Ring z 6 półsłupeczków. Tak samo ściągam, zakładam znacznik i co robię? Teraz do rzędu 20 włącznie, Magic Ring liczymy jako pierwszy rząd, przerabiamy po 6 oczek w rzędzie. Tak, ogon jest równy, równiutki, więc przerabiamy w każdym rzędzie tylko 6 oczek. Nie dodajemy, nic nie odejmujemy, a zobaczycie, że ogon będzie mniejszy i szczuplejszy niż łapka, która też przecież jest zrobiona z 6 oczek w rzędzie. Ok, więc spotykamy się na końcu rzędu 20. No chyba, że chcecie zrobić dłuższy ogonek, bądź ciut krótszy, no ale u mnie będzie on miał 20 rzędów, tam się spotykamy, przerabiamy wszystko równo. No, więc spotykamy się na końcu rzędu 20. Ok, mam już skończony ogon. Widać, że on jest taki zwarty w porównaniu do łapek, które są mięciutkie, a też mają jakby tylko 6 oczek. To one są super miękkie, bo są robione 3,5, a ogon jednak jest taki zwarty i sztywniejszy, ponieważ jest robiony ciut mniejszym szydełkiem. I jak tutaj sobie porównamy i spłaszczymy je na pół, to widać różnicę. To jest 2,5 mm, to jest 3,5 mm i jakby no, łapka się wydaje szersza, mimo tego, że jest robiona dokładnie tak samo. Czyli tu 6 i po prostu jest różnica wielkości szydełka, jak widać ma to wpływ. Ok,
Wychodzi na to, że mamy wszystko. Aha, no tak, zakończyłam tutaj. Na końcu zrobiłam oczko, no, oczko ścisłe i obcięłam niewiele dalej tak naprawdę, bo więcej nie potrzeba mi do przyszycia. Biorę, wyciągam znacznik i mam. I wszystko już tak naprawdę mam. Jest ogon, jest ciałko, które muszę jeszcze wypełnić, jest głowa z oczami, są także uszy i pozostałe jeszcze łapeczki zrobione. Więc wszystko mamy, więc możemy zszywać. Za chwilę oczywiście pokażę, jak tutaj zrobić to słodkie oczko, jak je przekształcić, żeby było, żeby miało troszkę inny kształt, mimo tego, że jest włożone tutaj bezpieczne oko, to zaraz tu dorobimy tęczówkę i taki kształt, żeby wyglądało, jakby było troszkę większe. No i co? I będziemy zszywać i wszystko. Więc możemy wziąć teraz do ręki, ja tu już sobie wszystko odłożę. Zrobimy te oczy, a zszywanie będzie na samym końcu. Więc teraz weźmiemy sobie igłę. I mam też kawałek kordonka i kawałek mojej niebieskiej włóczki. Ok, spójrzmy, jak tu to oko wygląda. Nawlekamy sobie niebieską włóczkę, najpierw ją zrobimy. Oczywiście może być jej jeszcze mniej, bo tutaj tak naprawdę przy każdym oku to będzie taka malutka kreseczka, której prawie, no nie mogę powiedzieć, że prawie jej nie będzie widać, bo będzie robiła tutaj jakby lekki jednak wpływ na to oko. Ok, wbijam się od spodu i wbijam się jakby z tyłu tego oka. Wiadomo, że oczka się bardzo różnie układają. O, widzicie, o co mi chodzi? O to, żeby tutaj powstała taka tęczówka. I tu się wbijam pod to oko. Ja wiem, że tu jest bezpieczne oko, które zakańcza się i nie będzie to super proste. Dobra, zrobię to tak. Pod kątem takim. O, widzicie to? Już inaczej to wygląda. To samo robię na drugim oku. I wychodzę w tym samym miejscu i związuję to. Najpierw sprawdzę, czy to mi wyszło tak, jak trzeba. Jest ok? Tu i tu. Troszkę inaczej mi to wyszło. Jest troszkę w innym miejscu. Ale dobra. Zostawiam to. Zaraz to sobie zwiążę i pokażę od razu, jak zrobić tą część tutaj na zewnątrz oka. Najwyżej sobie poprawię to oko. Przecież to nie jest problem, to jest tylko nitka. Tu nie trzeba nic pruć. Ok, jak robimy zewnętrzny kształt oka? Tak samo wbijam się od dołu bądź od góry, nie robi to jakby szczególnej różnicy. I wbijam się jak najbliżej oka, tak samo jak wcześniej. Możemy to też robić ostrą igłą. Ostra, wiadomo, wejdzie nam między włókna i się może nawet troszkę lepiej ułoży. I jak ją ustawiamy. Chcemy zrobić takie smutne oczko, nie? Więc wbijam się, układam sobie tą nitkę. Patrzę, jak ona się tutaj ułoży, ale wbijam się ciut niżej, czyli tu, a tu w tym miejscu przebijam igłą, zahaczam i tu muszę trzymać, żeby mi nie uciekła. Hopka i widzicie, co zrobiłam? Zahaczyłam i wbijam się z powrotem w to samo miejsce i przechodzę na drugie oko, czyli to samo jakby tu. Tu się cofam i ono się układa. Widzicie, jaka różnica jest od razu? Niby jedna kreska, no dwie, a od razu oczko wygląda zupełnie inaczej. I to samo robię z drugiej strony. I mamy drugie oko też zrobione. To jest chyba nawet mniej smutne, ale to wszystko można poprawić. To akurat nie ma problemu, więc tworzymy takie oczy. Ja tu sobie poprawię to drugie oko, żeby było równiej. No i za chwilę wszystko przyszywamy. Ok, poprawiłam tutaj oczy, chociaż widzę, że nitka aż za bardzo tu się schowała, chyba ją za bardzo napięłam. Ale o, wszystko można ułożyć. Zawsze mamy to. Dobra, więc tutaj schowałam tak jak wcześniej, czyli wyjęłam w tym samym miejscu, związałam na supełek i poszło. Ok, więc bierzemy się teraz za zszywanie.
Na początku przyszyjemy głowę do ciałka. Ja tu jeszcze szybkie wypełnienie zrobię. Ok, mamy to. Bierzemy igłę. Ja Wam tu pokażę, w jaki sposób to przyszywamy. Teraz tak. Patrzymy, gdzie zakończyliśmy rząd, ponieważ tu, jeżeli tak samo jak ja robię ślimakiem, no to tu na pewno jest ciut wyżej. I to wyżej musi być z tyłu. Odwracamy głowę oczywiście jak chcemy. I teraz tak, albo on może być taki smutny w górę, albo w górę może mieć głowę. To wszystko zależy już od Was. Oczywiście, nie wiem, czy nie za dużo wypełniłam. W jaki sposób przyszywamy? Przyszywamy tak, że na przemian będziemy wchodzić pod półsłupek tutaj, hop, i pod oczko, od wewnątrz może być, ale może być też od zewnątrz, oczko w rzędzie tutaj skończone. I cała to jest filozofia. Idziemy na przemian, raz tu, sprawdzamy ustawienie. Oczywiście możemy sobie na początku przyszpilkować tą głowę. Ja tego nie robię, ona jest na tyle mała, że mogę ją sobie tutaj w miarę trzymać. No i idziemy. Oczko po oczku, półsłupek po półsłupku, przyszywamy całość. No i spotykamy się już na końcu, jak przyszyjemy. Ok, głowa przyszyta, więc teraz bierzemy się za uszy albo łapki. Myślę, że chyba najpierw możemy te uszy, może być, nie? Uszy przyszywamy na wysokości oczu, tak żeby tworzyły z nosem praktycznie jedną linię. I w jaki sposób przyszyję jedno ucho, a drugie przyszyjecie dokładnie tak samo z drugiej strony. Patrzymy, linia tutaj nos, oko i tu jest to. Powiedzmy, że to jest to oczko. Ok, i przyszywamy tak naprawdę na przemian wbijając się w ucho i na przemian wbijając się w głowę. Tutaj nie ma żadnej żadnego dużego problemu, myślę, ale co jest ważne, trzeba to ucho przyszyć nie tylko tu na końcu, a w czasie przyszywania trzeba jednak złapać, myślę, tutaj z dwa oczka, tak żeby ono się zawsze trzymało tu na dole. Można oczywiście je przyszyć ciut niżej, żeby było poniżej oka, na linii nosa, a on tutaj będzie wyglądał jeszcze smutniej, mam wrażenie. Ok, więc ja tutaj przyszyję jedno, drugie i zaraz przejdziemy do przyszywania łapek. Pamiętamy też o tej nitce, żeby ją schować i ona tu jest bardzo dobrym momentem na schowanie, bo możemy ją sobie wbić w głowę i po prostu związać, chowając w taki sam sposób, jaki chowaliśmy przy nosku, przy oczkach, więc to jest taki fajny moment na przyszycie. Tu pamiętamy, żeby tą górę też w miarę na płasko przyszyć. O! Tak, tu wystarczy, że chwycimy dwa oczka i przyciągniemy i ona się fajnie tutaj ułoży. O, zobaczcie. Tu wyjdę, tu wezmę teraz tą nitkę. Oczywiście przeplotę ją najpierw pomiędzy półsłupkami, tutaj takimi oczkami w środku. Hop i hop. I wbiję po prostu centralnie tutaj już. I wyjdę w miarę w tym samym miejscu, co tutaj. Oczywiście nie jest to proste, ponieważ igłę mam. O, dobra. I teraz musimy je spotkać, te nitki w jednym miejscu i tak samo je związujemy. Ok, przyszywamy drugie ucho i za chwilę przyszywamy także łapeczki i ogon. Ok, ja już przyszyłam uszy i jak widać przyszyłam także 3 łapki. No, bo te łapki przyszywa się wszystkie tak samo. Robię ją równo pod okiem i tak samo jak było to poprzednio, czyli pod półsłupkiem i tutaj przez całą szerokość łapki, czyli przez obydwie te warstwy. Przebijam się. I dalej. I znowu pod. I znowu przez całą warstwę. I hop. I tutaj pod spodem, żeby ona nam nie odstawała, też trzeba ją troszkę przyszyć. Chyba że chcemy, żeby była tak, o, że ta jedna tak, hey, hello,
Robi coś takiego? No nie musi aż tak bardzo robić. O, troszkę ją, do przodu będzie miała taką łapeczkę. Więc tutaj ją przyszywamy. I oczywiście z tyłu nitki łączymy w taki sam sposób, w jaki było to łączone wcześniej, czyli od każdych 2 łapek przebijamy je dokładnie w tym samym rzędzie, w tym samym nawet nie rzędzie, tylko w tym samym oczku. I tak samo związujemy i chowamy. Ostatnia rzecz, jaką przyszywamy, to jest ogon. I ogon przyszywamy jakby tylko tą częścią. Od razu pokażę, zanim przyszyję. Siup. W którym miejscu? Myślę, że spokojnie na wysokości dolnych łapek. Tak. Patrzę w miarę na środku, w miarę tutaj, żeby główka była tak samo jak ogon. Wbijam się pod oczko. Tak. I znowu wbijam się pod półsłupek i wbijam się pod kolejne. No tu wiadomo, że ogon miał 6, to w miarę tutaj tak 6 razy robimy, żeby był w miarę tutaj równo przyszyty. Ok, ja tu sobie doszyję jeszcze tą łapkę i spotykamy się już na podsumowaniu. Ok, mamy to, wszystkie nitki schowane, nasz mini szczurek, myszka skończona, wszystko zszyte, ma słodkie oczka, 4 łapeczki, ogonek, no i jest taka malutka, że się mieści normalnie w dłoniach. Dzięki, że dziergałaś ze mną. Oczywiście w razie pytań zawsze komentarze są do Waszej dyspozycji albo wiadomości na Instagramie, tam też odpisuję. No to co? Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i naciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo przecież tutaj co chwilę pojawiają się nowe filmiki. Ja już tutaj z myszką się z Wami żegnam i do następnego dziergania.